A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT, sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Francuski premier podał się do dymisji, ale na prośbę prezydenta przeprowadzi rozmowy ostatniej szansy. Negocjacje na temat zawieszenia broni w strefie Gazy potrwają kilka dni. Izrael deportował aktywistów próbujących przewieźć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Słowacja w ramach kolejnego pakietu odnawia wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Potencjalny wybór kobiety na prezydenta wzbudza obawy wielu Amerykanów. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Japonii otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Wtorek, 7 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Francji Sébastien Lecornu został poproszony przez prezydenta Emmanuela Macrona o przeprowadzenie rozmów ostatniej szansy, mających rozwiązać trwający kryzys polityczny. W poniedziałek rano szef rządu ogłosił ustąpienie ze stanowiska. Lecornu, który został mianowany premierem na początku września, w niedzielę przedstawił skład swojego nowego gabinetu. Rząd w proponowanym przez niego kształcie został skrytykowany nie tylko przez opozycję, lecz również przez centroprawicowych republikanów mających być jego częścią. Między innymi z tego powodu premier Francji w poniedziałek rano złożył swoją rezygnację. Uzasadniając swoją decyzję, Lecornu skrytykował ponadto opozycję. Miała ona nie doceniać jego pojednawczego gestu, czyli zapowiedzi, że w trakcie swoich rządów nie będzie on wykorzystywał konstytucyjnych mechanizmów dających możliwość uchwalania ustaw z pominięciem parlamentu. Kilka godzin po swojej dymisji francuski premier został poproszony przez prezydenta o przeprowadzenie ostatnich rozmów w sprawie rozwiązania kryzysu politycznego. Lecornu otrzymał od Macrona czas do środy wieczorem na spotkania z liderami największych francuskich ugrupowań. W ciągu niecałych 2 lat do dymisji podał się już 5. szef rządu. Lecornu będzie najkrócej urzędującym premierem w dziejach istniejącej od 67 lat V Republiki Francuskiej. Prawicowa i lewicowa opozycja wezwały francuskiego prezydenta do rozpisania kolejnych przedterminowych wyborów parlamentarnych. Poprzednie odbyły się w połowie ubiegłego roku. Część opozycyjnych ugrupowań domaga się nawet ustąpienia samego Macrona. Lider skrajnie lewicowej Francji nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon uważa, że obecna głowa państwa nie jest już w stanie zapanować nad pogłębiającym się kryzysem politycznym. W Egipcie rozpoczęły się pośrednie rozmowy między Izraelem i palestyńskim Hamasem na temat zawieszenia broni w strefie Gazy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oczekuje od negocjatorów szybkiego działania. W poniedziałkowe popołudnie do miejscowości Sharm el-Sheikh przybyli liderzy islamskiego ruchu oporu. Przedstawiciele Hamasu będą negocjować z delegacją Izraela za pośrednictwem dyplomatów z Egiptu, Kataru i Turcji. Jednym z uczestników rozmów jest obecny szef biura politycznego ugrupowania Halil al-Hayya, który w ubiegłym miesiącu przeżył atak izraelskiego lotnictwa na siedzibę Hamasu w katarskiej stolicy Dosze. Na szybkie zakończenie kolejnej rundy negocjacji naciska amerykański prezydent. Trump liczy, że obie strony zaakceptują przedstawiony przez niego w ubiegłym tygodniu plan pokojowy dla palestyńskiej enklawy. W jego opinii rozmowy powinny potrwać przez najbliższych kilka dni. Telewizja CNN zauważa, że wszystkie zainteresowane strony ostrożnie podchodzą do potencjalnych efektów negocjacji w Egipcie. Ministrowie spraw zagranicznych państw Bliskiego Wschodu liczą na zakończenie trwającego od 2 lat konfliktu, ale dyplomaci bezpośrednio uczestniczący w rozmowach bardzo lakonicznie wypowiadali się dla mediów. Amerykańska delegacja na czele ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem przez ostatnich kilka dni była zupełnie nieuchwytna dla dziennikarzy. Izraelski minister spraw zagranicznych Ron Dermer przynajmniej na razie ma jedynie zdalnie kierować podlegającą mu delegacją. Izrael deportował już 171 aktywistów próbujących przetransportować pomoc humanitarną dla strefy Gazy. Część uczestników flotyli Global Summit zarzuca izraelskim służbom złe traktowanie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało o wydaleniu z kraju obywateli 19 państw. Zostali oni deportowani do Grecji i na Słowację po tym, jak kilka dni temu izraelska marynarka wojenna zatrzymała blisko 50 łodzi przewożących wsparcie humanitarne dla palestyńskiej enklawy. Część z propalestyńskich aktywistów już w weekend przetransportowano do Turcji, Hiszpanii oraz Włoch. W rozmowach z dziennikarzami mówili oni o trudnych warunkach, w których byli przetrzymywani przez izraelskie służby. Mieli oni być poddawani przemocy fizycznej i psychicznej. Była burmistrz Barcelony Ada Colau twierdziła, że znalazła się w więzieniu o zaostrzonym rygorze, a jej prawa nie były respektowane. Cytowani przez telewizję Euronews prawnicy flotyli Global Summit zarzucają Izraelowi wielokrotne złamanie obowiązującego prawa już przez samo zatrzymanie
używanie statków na wodach międzynarodowych. W poniedziałek w więzieniach przebywało jeszcze około 40 osób prowadzących strajk głodowy. Wśród osób zatrzymanych i następnie objętych deportacją znalazło się 3 obywateli Polski, w tym poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak miała przyłączyć się do strajku głodowego w ramach solidarności z palestyńskimi więźniami. Z informacji przekazanych przez stację TVP Info wynika, że nie trafią oni bezpośrednio do Polski, ale wpierw zostaną przewiezieni do Grecji. Słowacja ponownie będzie wspierać militarnie Ukrainę. Słowacki minister obrony Robert Kaliniak podpisał memorandum w tej sprawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Politycy zawarli porozumienie przy okazji odbywającego się w Kijowie Międzynarodowego Forum Przemysłu Obronnego. Przewiduje ono przekazanie przez Słowację 14 pakietu wsparcia dla Ukrainy. W jego ramach strona słowacka zapewni Ukraińcom pomoc inżynieryjną oraz saperską. Ukraina otrzyma m.in. 5 trałów przeciwminowych Bożena 4, służących do powierzchniowego oczyszczania min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Jak poinformował słowacki dziennik Prawda, Kaliniak rozmawiał ze Szmyhalem na temat dalszego rozszerzania słowacko-ukraińskiej złożonej współpracy obronnej. Szef resortu obrony Słowacji podkreślił, że kwestia ta została poruszona podczas niedawnego spotkania premiera Słowacji Roberta Ficy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, dlatego będzie także omawiana w trakcie zbliżającego się słowacko-ukraińskiego spotkania międzyrządowego. W ciągu ponad 3,5 roku wojny Słowacja dostarczyła Ukrainie pomoc militarną w ramach 13 pakietów. Wartość udzielonego wsparcia szacowana jest na blisko 671 milionów euro. Przed 2 laty rząd Ficy nie zaakceptował jednak 14 pakietu, który przewidywał wysłanie na Ukrainę sprzętu wartego łącznie 40 300 000 euro. 4 na 10 Amerykanów zna osobę, która nie poparłaby kandydatury kobiety w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy sondażu opublikowanego przez portal Politico uważają, że mężczyźni mają większe kompetencje do rozwiązywania globalnych problemów. Badanie zostało przeprowadzone przez American University w Waszyngtonie. Wynika z niego, że postrzeganie kobiet w polityce przez amerykańskich wyborców jest kwestią bardzo złożoną. Blisko 40% respondentów stwierdziło, że zna w swoim otoczeniu osobę, która nigdy nie poparłaby przedstawicielki płci żeńskiej jako kandydatki na najwyższy urząd w państwie. Najbardziej krytycznie do takiego scenariusza odnoszą się osoby poniżej 50 roku życia. Ogółem respondenci opowiadają się za zwiększeniem liczby kobiet na stanowiskach politycznych. Uważają zarazem, że kobiety są najbardziej wiarygodne w kwestiach dotyczących równouprawnienia płci, aborcji i opieki nad dziećmi. Za to mężczyźni są bardziej kompetentni w rozwiązywaniu konfliktów na świecie. Sondaż przeprowadzono prawie rok po porażce Kamali Harris w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dla 40% ankietowanych jej kandydatura może mieć negatywny wpływ na postrzeganie kolejnych potencjalnych kandydatek na najwyższy urząd w państwie. Politico przypomina, że porażki Harris i wcześniej Hillary Clinton wywołały poważną dyskusję na ten temat wśród samych polityków Partii Demokratycznej. Zdaniem części czołowych demokratów USA nadal nie są przygotowane na kobietę pełniącą funkcję prezydenta. Mary Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. 2 naukowców ze Stanów Zjednoczonych wraz z badaczem z Japonii odkryli mechanizmy rozwoju obwodowej tolerancji immunologicznej. Komitet Noblowski, uzasadniając przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, podkreślili, że uhonorowane osoby zidentyfikowały komórki będące strażnikami układu immunologicznego, regulatorowe limfocyty T, dzięki czemu podłożyli podwaliny pod nową dziedzinę badań. Według telewizji Euronews Brunkow, Ramsdell i Sakaguchi odkryli kolejny mechanizm kontrolowania swojego funkcjonowania przez organizm. Dokładne zrozumienie działania układu immunologicznego powinno pozwolić na opracowanie nowych metod leczenia i terapii będących odpowiedzią na nieprawidłowe działanie niektórych limfocytów T. Należy podkreślić, że to właśnie one są kluczowe dla całego układu odpornościowego. Do przyszłego poniedziałku Komitet Noblowski ogłosi nazwiska laureatów Nagrody Nobla w dziedzinach fizyki, chemii, literatury oraz ekonomii. W piątek nastąpi z kolei ogłoszenie laureata pokojowej Nagrody Nobla. Uroczystość wręczenia nagród ma odbyć się 10 grudnia, czyli w kolejną rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy.
Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.